Ten podcast jest częścią większego projektu. Moodify to aplikacja o zdrowiu psychicznym, a sam podcast jest jednym z elementów tej drogi. Dzisiaj goszczę magister Natalię Kunas, która jest psychologiem, specjalistką poradni zdrowia psychicznego, psychokliniki, ale jest również certyfikowanym interwentem kryzysowym i diagnostą ADHD osób dorosłych. Wszystko się zgadza, tutaj rozumiem. Wszystko się zgadza. Wspaniale. Natalio, dzisiaj bym chciała z Tobą porozmawiać o związkach, o relacjach, dlaczego one się rozpadają i tak na początek, czym według Was, psychologów, są te tak zwane motyle w brzuchu? Ja jeszcze tu muszę zaznaczyć na dzień dobry, że specjalną koszulkę z serduszkiem w związku z tematem założyłam. Tak. Ale do brzegu, czym są motylki w brzuchu? Motylki w brzuchu to nic innego jak taka biochemia naszego organizmu i mózgu, czyli taka kaskada różnych neuroprzekaźników, hormonów, które wydziela nasze ciało w reakcji na to, jak kogoś poznajemy, bo ten ktoś jest super ciekawy, wydaje nam się taki fascynujący, chcemy go poznać, no i nasz organizm zaczyna na to po prostu reagować i my odczuwamy bardzo często takie motylki w brzuchu, ale co ciekawe, nie każdy je odczuwa. A co też ciekawe, nie każdy lubi ten stan i nie każdy lubi te motylki. Ale co się dzieje z tymi neuroprzekaźnikami, z tymi hormonami, czym one w ogóle są? No pojawia się na przykład dopamina, adrenalina, noradrenalina, serotonina trochę zaczyna opadać, więc my reagujemy w związku z tym, co się dzieje z naszym ciałem, a te hormony działają tak, że my jesteśmy właśnie tacy podekscytowani, bardzo chcemy kogoś poznać. My trochę działamy sobie jak na takim haju, bo my nie do końca kontrolujemy nawet ten nasz stan. Nie do końca mamy wpływ na to, co się z nami dzieje, bo nasz organizm, ciężko jest mu rozróżnić tak naprawdę, co się dzieje. Czy to jest strach, czy to jest lęk. Ten lęk się w ogóle też może pojawiać. Czy to jest zakochanie. Reagujemy bardzo podobnie. To jest tak, jak trochę wsiedlibyśmy na roller coaster i mieli jechać tą kolejką pierwszy raz. Jest taka masakryczna, taka mocna ekscytacja, co się będzie działo dalej, co się wydarzy. No i wracając do tej kaskady tych wszystkich substancji, które wydziela nasz organizm, no one są odpowiedzialne właśnie za tą ekscytację, za to pobudzenie, ale też są odpowiedzialne na przykład za to, że my nadmiernie analizujemy zachowanie tego nowego człowieka. Zastanawiamy się, co my mamy napisać, co my mamy odpisać, co mamy zrobić, jak się ubrać, jak się pomalować, co on powiedział, co pomyślał, czy pomyślała. I mamy takie tendencje do tego, to jest trochę w ogóle podobne do zachowań ocedowych, że my się tak zastanawiamy trochę z lęku, trochę z niepewności, trochę z ekscytacji, co odpowiedzieć, czemu on od razu nie odpisał. No i co się może dziać również w związku z tymi wszystkimi substancjami. Możemy się bardziej pocić, odczuwać właśnie lęk czy strach delikatny, takie napięcie. Pojawiają się rumieńce. A czy bez tej chemii jesteśmy w stanie się zakochać? Jak najbardziej. Tak jak już powiedziałam, zdarzają się osoby, dosyć nawet często, które tych motylków nie mają, bo one znowu poszukują czegoś innego. One poszukują takiej stabilizacji, spokoju i takiego ciepłego, domowego stanu. Jest w ogóle badanie, zostało przeprowadzone badanie, gdzie dwoje zupełnie sobie obcych osób miało za zadanie odpowiadać na pytania. To było bodajże 36 pytań i każde z tych pytań wchodziło na taki głębszy poziom. To były takie bardziej intymne, dotyczące już takiego wewnętrznego, bardziej życia pytania. I potem te osoby miały na samym końcu, po udzieleniu odpowiedzi na te pytania, patrzeć sobie prosto w oczy przez 4 minuty, żeby nawiązać taką właśnie bliskość i intymność. I rzeczywiście te osoby po tym badaniu deklarowały, że coś się pojawiło, ale nie były to motylki. To było właśnie takie uczucie przywiązania, takiego początkowego przywiązania, bliskości. I co ciekawe, oczywiście nie jest to wniosek badawczy, nie można na tej podstawie wyciągnąć jakiegoś takiego stwierdzenia, że to jest świetna instrukcja na to, żeby wejść w związek. My sobie teraz usiądźmy tutaj, dwie osoby zupełnie nieznane, przelecimy sobie te 36 pytań, potem 4 minutki sobie popatrzymy w oczy i voilà, mamy związek. No to tak nie działa. Jest za mało dowodów na to, żeby powiedzieć, że to rzeczywiście zadziała. Natomiast ciekawostką jest to, że rzeczywiście New York Times chyba o tym napisał,
że rzeczywiście, kiedy prześledzono losy tych par, to jedna para wzięła ślub po tym badaniu. Więc da się, naprawdę się da, bo też to nie musi być zawsze taki boom. Bo przecież można wejść w związek i zakochać się w swoim przyjacielu, w takiej długotrwałej relacji, gdzie my już się trochę znamy swoje mocne, słabe strony i gdzie my de facto decydujemy się, że chcemy być razem na tej podstawie, że my się już znamy, że my wiemy, co ta osoba lubi, czego nie lubi, że mamy podobne wartości na przykład. Wiemy, jak funkcjonujemy w jakichś trudnych sytuacjach, bo je razem przeżyliśmy, bo jesteśmy przyjaciółmi, więc jak najbardziej się da. Bardzo to jest ciekawe, bo ja mam takie wrażenie i chyba zostałam wychowana na tej całej literaturze romantycznej, że to musi być takie boom, musi być ta strzała Amora, bo jak nie ma tych motyli w brzuchu, to coś nie działa. To jest takie miałkie. A jednak okazuje się, że niekoniecznie. Absolutnie nie. Dodatkowo trzeba mieć tę świadomość, że nawet jeśli te motyle są, to one się kiedyś skończą. Bo to nie jest tak, że my tą kolejką, tym rollercoasterem będziemy sobie jechać przez 15 lat. No bo kto by to wytrzymał? Po prostu nasz organizm fizycznie nie dałby rady. Ile moglibyśmy się tak spinać, czuć to napięcie, czuć ten lęk, tak analizować wszystko. No nie ma mocnych, po prostu nie ma mocnych. I nie mogę powiedzieć, że jest taki określony czas, ile to trwa, że na przykład powiem jakiejś parze, no słuchajcie, został wam tydzień i te motylki się skończą, nie ma na to szans. Ale osoby, które deklarowały, że miały motylki, na podstawie rozmów z tymi osobami, gdzieś psycholodzy wyciągnęli taką hipotezę, z której, może nawet nie hipotezę, stworzyli taki przedział, że ten stan może utrzymywać się od 6 miesięcy do 2 lat. I potem się będzie tak powoli, stopniowo wygaszał, ale to nie oznacza, że to jest koniec relacji. Absolutnie. 2 lata, to myślę sobie, że to i tak bardzo długo. Bardzo, prawda? Też mi się tak wydaje. Natomiast nigdy nie oznacza to końca relacji. To oznacza wejście w nowy level. Tak naprawdę. A co jeśli ktoś właśnie uważa, że nie czuje już tych motylków? Miłość zgasła, umarła. Zdarza się tak. Miałam taką parę w gabinecie. Młoda para z rocznym stażem. No i przyszli do mnie do gabinetu zrozpaczeni, bo są w głębokim kryzysie, nie wiedzą absolutnie, jak wyjść z tego kryzysu, cały świat się wali. No więc ja zaczęłam ich pytać o to, słuchajcie, ale jak wy rozpoznajecie, że to jest kryzys, że coś się dzieje? Opowiedzcie, czy wy się kłócicie, jak te kłótnie wyglądają, po czym wy w ogóle wnosicie, że jest to kryzys, który jest końcem waszej miłości. I ta para odpowiedziała mi na to pytanie, prawie że jednogłośnie, że skończyły im się motylki. Że już nie czują tego, co czuli, więc to jest absolutny koniec miłości. Oni nie wiedzą, co mają teraz z tym zrobić. I przyszli do psychologa, bo oni chcą z powrotem te motylki. Oni by chcieli wrócić do tego stanu sprzed roku, czy z tego czasu, kiedy byli razem. No i to nie jest tak, że miłość się kończy. To jest tak, że miłość wchodzi na po prostu nowy level. Takim technologicznym językiem można powiedzieć, że update'ujemy relacje. I ta relacja jest update'owana też znowu przez hormony, też znowu przez neuroprzekaźniki, bo wtedy zaczyna się wydzielać znowu oksytocyna. A oksytocyna jest odpowiedzialna za taki spokój, takie poczucie ciepła. Już nie ma tych fajerwerków, już zaczynamy mieć trochę inne potrzeby w związku, już jest bardziej blisko. Jakbym miała to do czegoś porównać, żeby to fajnie zobrazować, to ten pierwszy high i te motylki porównałabym do takich fajerwerków, do wielkiej imprezy, a ten drugi stan, czyli ten update, czyli to, z czym przyszła ta para, już do takiego domowego ciepła, takiego kominka rozgrzanego. I to jest po prostu nowy level, w którym buduje się ta bliskość, buduje się zaangażowanie, buduje się intymność, ale też kończy się ten high
I my znowu zaczynamy zauważać pewne rzeczy w naszych partnerach, których nie widzieliśmy wcześniej. No bo wcześniej byliśmy troszeczkę zaślepieni tym, co się dzieje i właśnie trochę tym, w czym zostaliśmy wychowani, tym, o czym powiedziałaś, tymi popularnymi hollywoodzkimi produkcjami, gdzie tam dużo się dzieje i film kończy się na tym, jak oni się całują z widokiem na Manhattan i filmy się wtedy kończą. A tak naprawdę miłość się zaczyna właśnie wtedy, kiedy my się decydujemy iść dalej, kiedy te motylki się skończą i my wybieramy, że mimo tego, że ten nasz partner źle rozładuje zmywarkę, albo źle ułoży naczynia w zmywarce, albo zostawi gdzieś skarpetki, albo zostawi jakiś niedomyty talerz. My widzimy już, że ten partner rzeczywiście ma wady, że on nie jest taki idealny, jak my myśleliśmy na początku, kiedy te motylki nam to sugerowały. My już widzimy jego prawdziwy stan, prawdziwą rzeczywistość. I to jest właśnie ten update, więc to jest takie połączenie już trochę prawdziwego życia z takim tworzeniem czegoś nowego. I to jest właśnie ten update w związku. To tak naprawdę jest taka nowa warstwa, którą sobie nakładamy. Tą starą tak wyciągamy powolutku i nakładamy nową warstwę, nad którą też trzeba pracować oczywiście, bo to się też bardzo często zdarza w momencie, w którym para decyduje się na zamieszkanie razem. Bo to jest właśnie już takie naturalne środowisko, gdzie my nie jesteśmy tacy idealni, gdzie nie przygotowujemy się bardzo długo do spotkania, gdzie nie odgrywamy już tak naprawdę jakiejś roli najlepszych siebie, takich najlepszych wersji, tylko my tak naprawdę żyjemy ze sobą na co dzień. Budzimy się, chodzimy spać, razem jemy, razem sprzątamy, razem robimy zakupy. No a to już jest pole po prostu do nieograniczonych sprzeczek, konfliktów i trudności, z którymi dopiero będzie trzeba nauczyć się sobie radzić. Myślisz, że dużo relacji rozpada się w momencie, kiedy wygasają motylki i zaczyna się ta rzeczywistość? Tak. Myślę, że bardzo dużo, bo to jest wtedy tak naprawdę poznanie człowieka i to, że my już z tym całym bagażem, z pakietem musimy podjąć decyzję, czy my jesteśmy w stanie przeżyć i z tym żyć, i z tym być, i nad tym pracować, i żyć z tym pakietem, czy nie jesteśmy w stanie. Czyli to jest o nas, na ile my mamy siłę do tego, żeby to po pierwsze zaakceptować, a po drugie, czy będzie nam z tym dobrze, jeżeli to zaakceptujemy, bo my możemy sobie wmówić, okej, jakoś dam radę, jakoś to przeżyję, ale z drugiej strony, jak sobie tak wmówimy, położymy się spać i to będzie do nas wracać, to może jednak jest oznaka tego, że coś nam może przeszkadzać. Więc dużo osób się wtedy rzeczywiście rozstaje, bo to jest takie zderzenie z prawdziwą rzeczywistością. I może to i lepiej absurdalnie, bo na dłuższą metę, jeżeli nie są w stanie pary rozwiązać takich podstawowych konfliktów, typu sprzątanie, typu robienie zakupów, no to pytanie, co będzie dalej? Na przykład w momencie, kiedy pojawią się dzieci albo jakieś kolejne deklaracje, przejście znowu w jakiś level małżeński z takiej pary. Tak. No, nikt nie mówił, że będzie łatwo, a w relacjach zwykle czym dalej, tym trudniej, bo pojawiają się nowe wyzwania. W długotrwałych relacjach też zmieniają się potrzeby, zmieniają się ludzie. Więc zawsze trzeba mieć uważność na to, kim jesteśmy w danym momencie relacji. Tak właśnie, a propos tego, co powiedziałaś, przyszła mi do głowy pewna myśl, że ja jestem pokoleniem milenialsów i wzrastałam w duchu, że nie można się rozwodzić, że jednak te rozwody u nas w miejscowości były rzadkością i w dużej mierze małżeństwa żyły ze sobą i niezależnie od tego, co w tych domach się działo, to nie wolno się rozwodzić. Co Bóg złączył, to człowiek nie może rozdzielić, prawda? I z drugiej strony, żyjąc w Warszawie, mając te 30 parę lat, tutaj rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej i związki są inne. Ten nacisk na małżeństwo już nie jest tak ogromny, więc we mnie są takie dwa wilki. Z jednej strony pewna tradycja, którą wyniosłam i pewna nowoczesność, która pojawia się tutaj. I myślę sobie, że może faktycznie nie do końca trzeba być wiernym tradycji, kiedy człowiekowi jest źle, kiedy się męczy i co dzień płacze w poduszkę. Oczywiście, że tak. Wszystko jest o zasobach i o kosztach, bo nawet jeżeli ktoś się zdecyduje, dobrze zacisnę zęby i będę sobie leżeć i płakać w tę poduszkę, no to pytanie, czy to jest okej. Ja jestem okej z tym, że sobie tak będę leżeć i płakać w poduszkę i zaciskać zęby,
Bo też znam takie pary i takie pary istnieją. To jest bardzo popularne w momencie, w którym rodzą się dzieci. Że my nie weźmiemy rozwodu dla dobra dziecka. Tylko że to nie jest tak, że dziecko nie widzi sytuacji między rodzicami. Ono doskonale to widzi. Rodzicom się wydaje, że na przykład zamkniemy drzwi, będziemy się kłócić gdzieś, nie wiem, zakryci kocem i dziecko tego nie zauważy. Oczywiście, że zauważy. I też taka rzecz, o której sobie pomyślałam w kontekście tego, co mówisz, pokutuje takie przekonanie, że dziecku będzie lepiej z dwojgiem rodziców, nawet jeśli ci rodzice się nienawidzą, nie kochają i zdecydują się być razem. Absolutnie nie będzie dobrze temu dziecku. No ale wiesz, też nie można tak, nie ma na to jednego złotego wspaniałego rozwiązania. Ważne jest to, żeby się zdecydować, co się chce robić, w którą stronę chce się iść, czy chce się iść razem, bo to też nie jest tak, że jak jedna osoba w relacji będzie płakać w tę poduszkę, to z drugą osobą będzie okej. Tutaj cierpią absolutnie dwie strony. No i teraz pytanie o komunikację. Co tam się dzieje, że oni nie są w stanie się skomunikować i w jakiś racjonalny sposób tego cierpienia zakończyć albo iść w stronę rozwiązania. Już abstrahując od tego, czy jest tradycja, czy jest wychowanie, czy jesteśmy bombardowani jakimiś nowoczesnościami, czy nowymi podejściami do życia, trzeba się zastanowić, czego ja chcę. Nie nad tym, czego ode mnie oczekują, jakie są wymogi, jaka jest presja, z której strony jest ta presja, tylko warto sobie postawić samemu sobie takie uczciwe pytanie. Czego ja właściwie w ogóle chcę? Bo ja mogę chcieć realizować na przykład ambicje mamy, ambicje taty, tradycje mamy, tradycje taty, zastanawiać się, co powie mi mama, jak ja jej powiem, że biorę rozwód z mężem, a przecież w tym małżeństwie rodziców nie było tak fajnie, a dalej są. No rzeczywiście ja słyszałam, jak mama gdzieś tam w kącie popłakuje, tato wychodzi do garażu i nie wychodzi pół dnia z tego garażu i dali radę. Więc czuć oczywiście takie obciążenie i presję, tylko pytanie, czy ja chcę być tą mamą, czy ja chcę być tym tatą, czy rzeczywiście ten nowoczesny świat właśnie daje mi szansę na to, żeby zawalczyć o siebie. I zastanowić się nad tym, czego ja w ogóle chcę. Dla siebie. Nie dla innych, nie dla mamy, nie dla taty, tylko dla siebie. Odniosę się jeszcze do tego, o czym mówisz, bo chciałabym trochę nawiązać do takiego słynnego powiedzenia, że często na partnerki wybieramy sobie osoby podobne do naszych rodziców. I też wiem, że w psychologii istnieje coś takiego jak styl przywiązania. I gdybyś mogła powiedzieć kilka słów o tym, czy te style przywiązania wpływają właśnie na dobór partnerów, a może nie, i jak to jest z tym wybieraniem partnerów? Wiesz co, jest tak, że odnośnie styli przywiązania powiedziałabym, że one bardziej wpływają na to, jak my funkcjonujemy w danej relacji. Oczywiście mają jakiś wpływ na to, jakiego my partnera sobie wybierzemy, natomiast to też, na jakiego partnera sobie wybierzemy, no tu jest mnóstwo czynników. Rzeczywiście gdzieś w psychologii nie pokutuje, a gdzieś tam krąży, nie znam badań niestety, więc nie oprę się na badaniach, oprę się tylko na surowej wiedzy i gdzieś informacjach, które posiadam i wiedzy, której posiadam, że rzeczywiście bywa tak, że dobieramy sobie partnerów na podobieństwo naszych rodziców, ale też nie jest to jakąś regułą. Znowu nie ma wystarczających dowodów na to, żeby potwierdzić, że jest to regułą i jest to jakąś zasadą. Bo wyobraźmy sobie taką sytuację, że córka idzie do kina z tatą i pojawia się w filmie jakaś scena wzruszająca. No i załóżmy, że poszli z tatą i jeszcze jakąś tam rodzinę dodajmy. No i ten tato widzi już, że córce rzeczywiście szklą się trochę oczy podczas tej sceny wzruszającej. Wyciąga chusteczki, no i tato wpada w panikę, szturcha ją łokciem i mówi: nie becz, bo będzie dramat, nie rób tutaj wstydu przy całej rodzinie. No i prawdopodobnie ta dziewczyna słyszała to nie raz, nie dwa i nie 3 razy.
Więc tak teraz sobie rozmyślając, zastanawiam się, jak wysokie byłoby prawdopodobieństwo, że ta dziewczyna nie zwiąże się z facetem, który jest emocjonalny, który potrafi wyrażać smutek, złość czy rozpłakać w momencie wzruszającym. Myślę, że małe. Bo ona gdzieś będzie mieć ten wzór takiego ojca, takiego męskiego, takiego, który nigdy żadnej łzy nie uronił, takiego silnego. I myślę, że gdzieś będzie ją rzeczywiście ciągnąć w stronę podobieństw. Bo też ludzie, zdarza się, że wybierają bardzo podobnych partnerów do swoich rodziców, bo my też funkcjonujemy w taki sposób, że lubimy rzeczy podobne. My się z nimi dobrze czujemy, bo je znamy. Więc w momencie, kiedy my sobie wybierzemy takiego partnera, który jest podobny do naszych rodziców, no to my wiemy, jak z nim funkcjonować. My trochę znamy już tą instrukcję obsługi, co się będzie działo. To jest trochę bardziej przewidywalne, niż my wybierzemy sobie kogoś zupełnie innego. Natomiast nie uznałabym tego za regułę. Absolutnie, bo też jest za dużo czynników wpływających na wybór partnera, które myślę, że nawet ciężko byłoby przebadać, bo to są czynniki począwszy od bardzo popularnego ostatnio wzrostu, jak słyszałam, poprzez wygląd, skończywszy na bardzo istotnych rzeczach, jak na przykład poglądy religijne albo poglądy polityczne, no bo ja nie wyobrażam sobie jakiegoś super trwałego związku między osobą, która jest zupełnie innego wyznania, nie mają zbieżnych poglądów politycznych, czy takich basicowych poglądów po prostu na życie i na funkcjonowanie, albo są zupełnie z innych środowisk. To na dłuższą metę raczej nie ma szans. Natomiast style przywiązania to jest bardzo ciekawa rzecz, bo te style przywiązania, one się przenoszą na to, jak my funkcjonujemy w relacji, już jako dorośli ludzie, bo styli przywiązania uczymy się na wczesnym etapie dzieciństwa. I czym są w ogóle te style przywiązania? No my się uczymy wielu rzeczy, jak jesteśmy dziećmi. Uczymy się chodzić, uczymy się mówić, uczymy się zauważać pewne rzeczy, ale też uczymy się takich rzeczy jak bycie w relacji i bycie w bliskości. No i takim pierwszym obiektem i środowiskiem, w którym my się uczymy tego, jak być i funkcjonować w relacji, takim pierwszym obiektem, który nas tego uczy, jest jakaś bliska osoba, taki wzór. Najczęściej jest to mama, tata, może dziadkowie. I my w związku z tym, jak funkcjonujemy z tym obiektem, ile on daje nam wolności, ile on daje nam bezpieczeństwa, jak reaguje na nasze emocje, my się uczymy właśnie, jak działa relacja. Dostajemy taką instrukcję albo taką mapę, jak my mamy w przyszłości funkcjonować. Oczywiście to nie jest tylko mapa z jedną drogą, bo te style przywiązania rozwijają się też w kolejnych relacjach, natomiast to jest taka podstawa, która rzeczywiście uwidacznia się potem w naszym dorosłym życiu. No i mamy takie główne 4 style przywiązania. Pierwszy, najfajniejszy, jest to oczywiście styl bezpieczny. Ten styl bezpieczny pozwala w dorosłej, fajnej relacji na takie bycie blisko, ale nie za blisko. Takie bezpieczne, że my wiemy, na ile możemy się oddalić, my wiemy, że możemy się oddalić, ale zawsze możemy wrócić, bo nic się nie stanie. My możemy wyrażać swoje emocje bez obawy, że jak je wyrazimy, to wydarzy się katastrofa. My możemy stawiać granice. My możemy mówić o swoich potrzebach i o swoich oczekiwaniach. I nasz partner to akceptuje, i my to akceptujemy. Nie mamy żadnych takich obaw, że zaraz zostaniemy opuszczeni. A dlaczego się tak działo i dzieje? Bo ta pierwsza relacja, której się nauczyliśmy, była stabilna. Ten obiekt, który był naszym wzorem, on i dawał nam wolność, ale też takie poczucie, że my jesteśmy bezpieczni, że w razie czego, kiedy coś się wydarzy, to my mamy to bezpieczne miejsce, gdzie możemy wrócić. Nie karał za wyrażanie emocji, wspierał, zawsze był blisko, był po prostu dostępny. No i gdybym miała to porównać też do takiej prozaicznej sytuacji, gdzie na przykład partner nie odpisuje 40 minut na SMS-a i nie odzwania, to taka osoba z takim bezpiecznym stylem pomyśli sobie, kurczę, pewnie jest zajęty, za chwilę oddzwoni. No a potem już jest trochę gorzej, bo mamy kolejne style,
które już nie są takie fajne i pierwszy, bardzo popularny, jest to taki styl lękowo-ambiwalentny. I w tym stylu to, co się dzieje w relacji dorosłej, to partner z takim stylem przywiązania będzie oblepiał swojego partnera, a to tylko dlatego, że będzie czuł ogromny lęk przed odrzuceniem. Będzie stawał na rzęsach, żeby nie zostać odrzuconym i absolutnie każdy zagrażający bodziec, typu nieodpisywanie przez 40 minut, będzie wywoływał lęk. Taka osoba może sobie pomyśleć, co ja zrobiłam, co ja powiedziałam, co ja napisałam, zaraz mnie opuści, to jest koniec, to jest katastrofa. Najmniejszą kłótnię taka osoba będzie interpretować jako początek rozpadu związku. A wzięło się to z tego, że w dzieciństwie właśnie ten obiekt, on nie był stabilny. On raz był, raz nie był. Czasami był, ale odrzucił. Więc ta osoba ukształtowała sobie gdzieś takie przekonanie, że miłość jest warunkowa, że bliskość jest warunkowa i na taką bliskość trzeba sobie po prostu zasłużyć. Więc de facto w dorosłym życiu taka osoba może mieć przekonanie, że ona nie zasługuje na miłość, dopóki sobie na nią nie zapracuje. Więc robi wszystko, żeby sobie na nią zapracować z lęku przed odrzuceniem. Tak. Przykre, prawda? No ale dalej. Ale dalej jest równie nieciekawie. Bo kolejny taki styl to jest styl unikowy, unikający. I w tym stylu osoba, która jest w relacji, w ogóle unika bliskości. Jest w ogóle ciężko wejść w jakąś relację, wejść na głębszy poziom, bo ona się stała super autonomiczną jednostką, taką bardzo samodzielną, która ze wszystkim zawsze musiała sobie radzić sama. I ciężko jest też dopuścić drugą osobę do siebie. No i ten styl charakteryzuje się tym, że właśnie model, ta pierwsza osoba, czy te osoby, z którą tworzyły się relacje, była po prostu niedostępna. Ta osoba zawsze musiała być sama, radzić sobie sama z takimi pierwszymi przeciwnościami losu i nauczyła się tego w pewien sposób, więc w relacji dorosłej po prostu funkcjonuje w identyczny sposób. No i gdyby ta osoba miała odpowiedzieć na SMS-a, prawdopodobnie w ogóle by tego nie zrobiła, bo pomyślałaby sobie, dam sobie radę. Nawet jak odejdzie, może coś się stało, może coś się nie stało, w ogóle nie będę pisać. Najgorsze jest to, że te osoby odczuwają potrzebę bliskości, ale po prostu je unikają. Bo nie wiedzą, co się wydarzy, jak to działa, jak to obsłużyć. One po prostu nie wiedzą, co się dzieje, gdy do tej bliskości dochodzi. Bo wydarza się coś, czego de facto w życiu nigdy nie doświadczyli. Z tym bliskim bardzo wzorcem. No i ostatni styl to jest taka mieszanka i lękowego, i unikowego. To jest styl zdezorganizowany. I to jest taki jeden z najbardziej przykrych styli, bo ta osoba bardzo pragnie bliskości, ale jej się boi, więc unika. I ona wchodzi w relację rzeczywiście, tylko nie wie, jak sobie z nią radzić, więc wolałaby jej uniknąć. Natomiast to pragnienie jest przeogromne. I ten styl tworzy się w momencie, w którym w tej pierwszej relacji mogła być jakaś trauma, mogło być jakieś nadużycie, mogła być jakaś przemoc. Także ta osoba boi się, bo gdzieś została karana. Czasami nawet nie wie za co. Więc ona bardzo pragnie tej bliskości. Ona chce się zbliżyć. W dzieciństwie też pewnie próbowała. Natomiast została gdzieś w jakiś sposób ukarana i pokrzywdzona. Teraz się tak zastanawiam, co ta osoba z tym ostatnim stylem odpowiedziałaby na SMS-a i nic mi nie przychodzi w sumie do głowy, więc nie wiem, być może to samo, co poprzednia. A jak myślisz, jak dużo w Polsce mamy osób z bezpiecznym stylem przywiązania? Bardzo ciężkie pytanie, trudne się wylosowało. Wiesz co, nie chcę snuć domysłów, natomiast no nie wydaje mi się, że zbyt dużo. Myślę, że to też zależy trochę właśnie od pokolenia, bo bardzo często to słychać w gabinecie, szczególnie u osób, którym jak zadaję pytanie, jak było w domu, odpowiadało, wszystko było super. A jak ktoś odpowiada, że wszystko było super, to ja mam zawsze takie podejrzenie, że
że nie było super. Jednak rzeczywiście w toku sesji wychodzi, że zawsze gdzieś się coś działo. I to też zależy od miejsca pochodzenia. To jest trochę to, o czym ty mówiłaś, bo rzeczywiście gdzieś w różnych miejscach Polski, nie chcę tu oczywiście demonizować mniejszych miast, ale tam bardzo często były problemy z pracą, tam bardzo często byli nieobecni rodzice, bo wyjeżdżali gdzieś za pracą. No było trudniej, było ciężej, jeśli chodzi o pracę i to pokutowało, bo były i problemy alkoholowe, i nie było takiej psychoedukacji i dostępu do materiałów, jakie mamy teraz. Więc żeby też nie demonizować rodziców, którzy de facto są odpowiedzialni za ten styl przywiązania, muszę tutaj podkreślić, że rodzice w większości chcą na pewno dobra dla swojego dziecka, tylko dają to dobro na tyle, ile ich stać, na tyle, jaką posiadają wiedzę, czym jest to dobro i co jest temu dziecku potrzebne. No tak. Więc nie szalałabym tu z jakimiś deklaracjami procentowymi. Chciałabym powiedzieć, że mam nadzieję, że jak najwięcej. Tak spytałam cię, wiesz, tak ad hoc, bo ja dość mocno mam zakorzenione w sobie środowisko artystyczne, też mam takie studia skończone i właśnie stąd moje pytanie, bo z mojego wglądu znam może jedną, dwie osoby, które nie mają żadnych zaburzeń na podłożu lękowym i tak dalej. Stąd moje pytanie. A ilu masz znajomych w ogóle? Z wiekiem chyba coraz mniej. Wiesz co, no ale jeżeli masz ich za dużo, no to można się zastanowić nad tym, jak to wygląda naokoło nas. Gdybym ja miała się zastanowić, ilu ja mam takich znajomych, szczerze nie wiem. Nie wiem, czy mam kogokolwiek. A jeśli tak, to bardzo dobrze. Ale to też nie jest tak, że z tym nie można pracować. To nie jest tak, że to zostaje z nami do końca życia. Bo takim pierwszym krokiem jest w ogóle zauważenie tego, zobaczenie. No bo to nie jest taka łatka czy etykieta, która się przyczepia do nas na całe życie. W momencie, kiedy my zauważymy, że są jakieś wzorce, są jakieś schematy, które my powielamy z relacji na relację, na przykład kłócimy się w każdej relacji, reagujemy na te same konflikty w ten sam sposób. Być może warto zwrócić uwagę na to, że ta relacja się zwykle rozpada z tych samych powodów. Więc to nie jest absolutnie żadna etykietka, nad tym można pracować, ale takim pierwszym krokiem jest w ogóle zauważenie tego, bo jak coś zauważymy, to jesteśmy w stanie stwierdzić, o kurczę, może to jest przyczyna, może fajnie by się tym zająć, może fajnie by coś z tym zrobić, naprawić, zmienić, update'ować. No i od tego też są psycholodzy par. Tak. Psychoterapeuci par. Natalio, jeszcze bym cię chciała podpytać, bo czuję, że temat nie został wysycony. A propos właśnie tych motylków w brzuchu i po pewnym czasie, kiedy relacja już trwa i trwa, pojawiają się myśli i fantazje na temat innych osób. Czy to jest zupełnie normalne, czy nie? Zupełnie normalne, a nawet fajne. No bo my wszyscy fantazjujemy na różne tematy. I te fantazje, one pojawiają się w związku z tym, że związek został zupdate'owany. I gdzie nagle podział się ten Indiana Jones, który nam serwował jakieś super wyjazdy, jakieś przygody, poszukiwania, możemy zacząć po prostu odczuwać, że czegoś nam brakuje. Że coś nam zostało odebrane, coś się skończyło, coś się zmieniło i fantazje są wtedy czymś super naturalnym, a nawet potrzebnym, bo te fantazje właśnie mówią nam o tym, że kurczę, no może rzeczywiście czegoś brakuje, może rzeczywiście weszliśmy na ten level, ale zrobiło się trochę nudno, może potrzebuję jakiejś nowości. Więc fantazje są zupełnie naturalne, bo fantazje są bardzo istotnym źródłem informacji na temat nas samych. Fajnie jest, jak się ma fantazję ze swoim własnym partnerem. Również można go wprowadzać do fantazji i rozwijać. Fantazje mają też to do siebie, że są fantazjami, ale można spróbować wprowadzić je do życia realnego. Why not? No pytanie brzmi, czy my fantazjujemy o rzeczach, które są w ogóle możliwe do realizacji, czy nie są możliwe do realizacji. A jeśli ktoś myśli, że są złe, bo padło mi kiedyś na terapii takie pytanie, to odpowiedziałam pacjentowi, niech sobie wyobrazi, że ma ulubione danie i idzie do restauracji.
Czy jest w tym coś złego, że on patrzy na pozycje inne z karty i czyta o nich, albo że w domu sobie fantazjuje, że pójdzie do jakiejś wykwintnej restauracji na jakieś super jedzenie, którego w życiu nie próbował? Absolutnie nie ma w tym nic złego, bo my mamy taką tendencję do fantazjowania o rzeczach, których nie posiadamy, które chcielibyśmy mieć, które pragniemy mieć, których pożądamy. I to jest super naturalne, bo to jest też bardzo istotne dla nas, jako ludzi, którzy lubią wyznaczać sobie cele, bo to nam daje dopaminkę, bo to nam daje chęć dążenia do czegoś, czyli też takie wewnętrzne pobudzenie. To jest taka informacja dla nas, że będziemy coś robić. Jak to będziemy robić, to zdobędziemy. Więc fantazje są super ważne. A w takim razie jak cienka jest granica między fantazją a już zdradą? No, to jest też bardzo ważny i ciekawy temat, bo najpierw trzeba by sobie zdefiniować, czym jest zdrada. Czyli mam bezpieczny, fajny, zdrowy związek, ale nudny i potrzebuję fajerwerków. Na przykład. No dobra, ale nadal trzeba zdefiniować, czym jest zdrada. Bo to nie jest takie proste. Niektórzy ludzie mają wizję zdrady takiej hollywoodzkiej. Że my sobie wracamy zmęczeni z pracy. Rzeczywiście mamy taki związek, jaki powiedziałaś, nudny, brakuje fajerwerków. No i my wchodzimy do domu, no i zastajemy naszego partnera w dwuznacznej sytuacji w sypialni z inną kobietą. No i niektórzy mają taką super hollywoodzką definicję zdrady. Natomiast dla niektórych zdrada to jest już na przykład lajkowanie zdjęć innych kobiet czy mężczyzn w social mediach. To już jest uznawane za zdradę. Druga osoba, kiedy czuje dyskomfort, kiedy czuje niepokój, kiedy czuje zagrożenie, już nazywa to zdradą. Więc bardzo ważna jest taka definicja i to jest bardzo istotne, żeby w związku gdzieś sobie uspójnić definicję zdrady, bo bardzo często ludzie są zaskoczeni swoimi definicjami zdrady. Ja nie mówię, żeby to robić na początku, szczególnie w tej fazie haju, wychodzić na romantyczną kolację i powiedzieć sobie, super, to porozmawiajmy teraz o definicji zdrady, czym jest dla ciebie. Ale to jest bardzo ważna informacja. Mieć taką wspólną definicję, czym jest dla ciebie zdrada, a czym nie jest dla ciebie zdrada. No i zapytałaś o granicę między fantazją i zdradą w kontekście tego, że związek jest nudny, potrzebuje fajerwerków. No to pytanie, czy wystarczą nam te fajerwerki, które pojawiają się w naszej fantazji? No bo to da się zrealizować. Czemu nie? Tylko pytanie, co jest przedmiotem tej fantazji? I gdzie jest granica? Nie wiem. Nie mam pojęcia, bo to pewnie też zależy od danej osoby. Natomiast no, granica na pewno jest gdzieś w odczuciu dyskomfortu drugiej osoby. Bo jeśli ktoś sobie leży i rzeczywiście fantazjuje na temat innego partnera, innego człowieka, na temat aktora, który siedzi na drugim końcu świata. Wiem, że takim popularnym obiektem fantazji swego czasu był Pedro Pascal, wielu kobiet na całym świecie. To co jest w tym złego? Jeżeli to daje fajerwerki drugiej osobie i daje tą dopaminę i daje to takie fajne uczucie, to co jest w tym złego? Tylko pytanie, czy na przykład samo myślenie o tym, samo fantazjowanie, jak podzielimy się tym z partnerem, czy to będzie dla niego już zdrada, czy jeszcze nie? Być może będzie, a być może nie. A być może te fantazje da się obrócić w rzeczywistość. Dlaczego nie? W moim bliskim gronie miałam na przykład koleżankę, mam nadzieję, że tego nie będzie oglądać, słuchać, która miała taką fantazję uprawiania seksu z Batmanem. Po prostu miała taką fantazję. I ona powiedziała o tym partnerowi. No i partner mówi, nie ma żadnego problemu. Absolutnie. Wprowadzili jej fantazję do swojego życia romantycznego. No i świetnie. Tak się powinno robić. Więc pytanie właśnie, gdzie jest ta granica, zależy od tego, na ile druga osoba jest w stanie to zaakceptować, na ile nie. Nie wiem, czy to pytanie, czy ta odpowiedź cię satysfakcjonuje, bo podejrzewam, że idziesz tutaj bardziej w stronę zdradzania. Przedefiniuję moje pytanie, pozwól. W takim razie, dlaczego ludzie zdradzają? Chodzi mi o fizyczny aspekt, seksualny. Wiesz co, tu też można pewnie mnożyć powody zdrady i myślę, że każdy zdradzający wyciągnąłby tych powodów miliony.
Natomiast nie chciałabym tutaj rozkładać tego na czynniki pierwsze, tylko chciałabym powiedzieć o takim jednym głównym, który jest uważany za to, co może przyczyniać się do zdrady, jeśli kochamy drugą osobę i nadal z nią jesteśmy, to właśnie to, że czegoś nam brakuje. Że rzeczywiście za czymś tęsknimy i rzeczywiście odkrywa się w nas taka chęć poszukiwania czegoś nowego, poznania czegoś nowego, być może zmiany rutyny, w którą może wpadliśmy gdzieś w tym związku. Więc tak, to jest taki główny powód. Natomiast pojawiają się również inne, no bo w długotrwałych związkach my jako ludzie zmieniają się potrzeby w związkach, zmienia się może nie nasza tożsamość, ale takie poczucie bycia samym sobą. I bardzo często pojawia się takie zdanie, czy w literaturze na temat zdrad, czy w gabinecie, że osoby zaczynają sobie myśleć, kim ja byłam kiedyś przed tym związkiem, ile ja dróg straciłam. Co by było, gdybym ja odezwała się do tej miłości z liceum, której nie odpisałam na SMS-a, czy odmówiłam randki. I pojawia się taka chęć, może straciłam coś, może moje życie byłoby zupełnie inne. Może mam teraz 45 lat, mam 2 dzieci, może warto byłoby sprawdzić, czy ta dziewczyna rzeczywiście jeszcze mnie kocha. A zerknę sobie tam na social media i może się do niej odezwę. Więc ja mam takie poczucie, że tu może się włączać trochę to fear of missing out, czyli FOMO. Gdzieś te drogi, które sobie pozamykaliśmy za sobą, mogą stawać się atrakcyjne w momencie, kiedy my już mamy takie właśnie spokojne, ustrukturalizowane, bezpieczne życie. No bo gdzieś rzeczywiście może nam brakować tych fajerwerków, które były kiedyś i ten Indiana Jones już siedzi na kanapie i ogląda sobie kolejny sezon jakiegoś serialu. No ale pytanie, czy coś z tym można zrobić? No bo zawsze można coś z tym zrobić. I pytanie też, co doprowadziło w ogóle do tego, że nam czegoś brakuje. I cóż to są za potrzeby? I właśnie te fantazje mogą nam podpowiedzieć, czego nam brakuje. I to, o czym jeszcze chciałam powiedzieć, to znowu nawiążę do tego, o czym mówiłaś, o takiej tradycji, o pewnych zasadach funkcjonujących w nie tylko pewnie naszym kraju, ale gdzieś w naszym kraju pokutowało takie przekonanie przez dłuższy okres czasu, no bo do nas też rewolucja seksualna trochę późno trafiła. I gdzieś pokutowało takie przekonanie, że na przykład żona ma swoje role i mąż ma swoje role. I na przykład mąż nie może zrobić ze swoją żoną tego samego, co może zrobić z inną kobietą, no bo on tą żonę przecież szanuje, on ją kocha, ona jest od wychowania, zajmowania się z dziećmi i on dlatego, że ją kocha, to on nie chce jej upokarzać, on nie chce robić z nią takich rzeczy, jakie może robić z inną kobietą, która nie jest dla niego zupełnie istotna. I w drugą stronę również, bo ten mąż jest od stworzenia relacji, ten mąż jest od zadbania o finanse, ten mąż jest od stworzenia rodziny. Ja nie mogę z nim robić tego samego, co mogę robić z innymi facetami, do których nikt nie czuje. Więc to też może się przewijać jako powód takiego zdradzę, ale kocham. Kocham swoją osobę. No i to też jest trochę o poszukiwaniu siebie, bo zdrada absurdalnie daje nam informacje na nasz temat. Bo wyobraźmy sobie, że też wracając do tego, czego nam brakuje, bo wyobraźmy sobie, że małżeństwo, gdzie jest może trochę nudy, jest rzeczywiście bez fajerwerków, no i kobieta czy mężczyzna idzie do nowej pracy i nagle jest super komplementowana przez jakiegoś kolegę codziennie. O Boże, jakie ty masz piękne oczy, włosy, jak ty pięknie mówisz, no, cokolwiek. No i ta żona sobie myśli, czy ten mąż, kurczę, no tyle razy prosiłam, powiedz mi, że ładnie wyglądam, powiedz mi coś miłego, ładnie się ubrałam i nie ma jakby odzewu.
I to proszenie nie działało. Więc może gdzieś się pojawić impuls, kurczę, no to ja się podobam komuś jeszcze. Rzeczywiście ktoś mnie zauważa, jestem widoczna. No to może spróbuję, może coś w moim życiu się zmieni. To jest też, może być taka obietnica czegoś nowego, lepszego, co już się skończyło, takiego trochę nowego życia. Tak. Ale to też daje nam informacje na nasz temat pod tytułem może powinnam się zastanowić, jaką ja mam samoocenę, jakie ja mam poczucie własnej wartości. Dlaczego moja samoocena i poczucie własnej wartości zależy od ilości komplementów od danej osoby. Więc tak, powodów zdrad można mnożyć, ale te, o których powiedziałam, są takimi bez rozdrabniania na takie małe powody. Są jakby takimi kluczowymi, które często gdzieś wybrzmiewają, czy w gabinecie, czy w gronie towarzyskim, czy chociażby w literaturze poświęconej zdradom. A Natalio, co zabija namiętność w związku? To też jest trudne pytanie. To jest seria trudnych pytań. Wiesz co, znowu muszę powiedzieć, że dużo rzeczy zabija namiętność w związku. Natomiast znowu mam jeden przykład. Znajoma, moja bliska, gdzieś zastanawiała się, czemu ta namiętność zginęła i próbowała na nowo rozpalić ten żar. No i poszła sobie do sklepu z bielizną, kupiła sobie piękną, białą, fikuśną bieliznę. No i zaskoczyła swojego partnera. Natomiast on zareagował na to w taki sposób, że zapytał, czy idziemy do cukierni, bo wyglądasz jak beza. No i teraz pytanie, czy tam była możliwość, że wydarzy się coś więcej, czy nie? Więc jednym z takich głównych czynników i kluczowych ja osobiście uznałabym za nadmierną krytykę w związku wszystkiego. Wszystkiego. I to nie tylko rzeczy łóżkowych, spraw łóżkowych, ale takiego codziennego życia. Dodatkowo my żyjemy sobie w takim świecie, w którym po prostu jesteśmy przeciążeni. I wyobraźmy sobie teraz sytuację, pewnie nawet wielu z nas nie musi sobie wyobrażać tej sytuacji, bo mają na co dzień, że wstajemy rano, idziemy do komunikacji miejskiej, jedziemy do pracy, nie daj Boże, jeszcze odwozimy dzieci do szkoły, potem trzeba je odebrać, potem fajnie mieć troszkę czasu dla siebie. Po tym czasie dla siebie trzeba coś ugotować, dla dzieci przygotować je znowu do szkoły, wysprzątać jeszcze mieszkanie. No i pytanie, czy my w ogóle mamy siły na cokolwiek więcej? No i de facto już ani na namiętność, ani na jakiekolwiek pożądanie w tym dniu nie będziemy mieć ani czasu, ani siły, ani ochoty, czy nastroju po prostu. Ja też mówiąc czy o pożądaniu, czy o namiętności, może to jest banał, może nie, ale uważam, że Titanic świetnie obrazuje ten temat. Znakomicie go obrazuje. No bo mamy tego Rose i mamy tego Jacka chyba. Jacka. Tak. No i oni poznali się na tym statku. On w ogóle z zupełnie innego świata niż ona. No oni tak biegają po tym statku za sobą, zauroczeni, zafascynowani, tacy pełni pożądania. Potem jest ta ogromna namiętność w tym zaparowanym samochodzie. No matter what, oni będą razem. Ten jej mąż czy partner chce ich zabić, ale to nie jest ważne. Nie zwracają uwagi na nic. Potem on ją maluje, więc tam kipi pożądaniem i namiętnością. No a teraz sobie wyobraźmy, że ten statek dopływa na miejsce, bodajże do Nowego Jorku płynął, no i udało się im być razem. I zamieszkali sobie razem. Czasy chyba były takie wtedy, że kobiety jeszcze nie pracowały, ale na potrzeby podcastu wyobraźmy sobie, że Rose poszła do pracy, no i ten Jack poszedł do pracy, no i Rose urodziła 2 dzieci, no i co się dzieje? Czy oni dalej tak będą za sobą biegać? Czy oni dalej tak w tym zaparowanym samochodzie? No nie. I to jest też super naturalny proces, bo to jest etap, gdzie w związku oczywiście nie musi brakować tego. To nie jest tak, że to znika i jest nie do odbudowania, tylko to się wygasza. I my to sami wygaszamy. Bardzo często w momencie, kiedy pojawiają się właśnie dzieci, to ta namiętność gdzieś opada, no bo rzeczywiście mamy już nowe obowiązki. Musimy te zasoby i ten swój czas poświęcić na wychowanie tych dzieci, zajmowanie się nimi. Więc no, ja sobie nie wyobrażam Jacka i Rose właśnie w takiej samej sytuacji.
Natomiast to, co jeszcze chciałam powiedzieć, to to, że to jest trochę o rutynie. Bo my pożądamy rzeczy, których nie mamy, których jesteśmy ciekawi, też pojawia się namiętność, ale w momencie, kiedy to nasze życie staje się rutynowe, już nic nas nie zaskakuje, no to ta namiętność trochę może zniknąć. No bo to pożądanie się pojawiło, bo my byliśmy ciekawi tych ludzi, jakby słuchaliśmy to, co mają do powiedzenia, uczyliśmy się tych ludzi. Każda historia, nawet najmniejsza, o tym, że ktoś poszedł do sklepu i coś kupił, była dla nas fascynująca. My chcieliśmy wiedzieć jak najwięcej. A w długotrwałym związku, w takim związku z dłuższym stażem, my mamy takie poczucie, że my już mamy tę osobę, ona jest nasza, ona nigdy nie odejdzie. I w sumie to ja już nie będę jej o nic czasami pytał, bo ja wiem, co ona odpowie, wiem, jak zareaguje. Gdzieś tracimy tę ciekawość drugiej osoby. Gdzieś zaczynamy robić super rutynowe rzeczy, brakuje już tej spontaniczności, a jeszcze nie daj Boże, wszystko robimy razem. Bo jak wszystko robimy razem, to my nawet w dłuższym związku nie mamy czym się dzielić ze sobą, więc skąd się ma brać ta ciekawość? A w momencie, kiedy w długotrwałym związku jest oczywiście to pole, w którym jest miejsce dla nas razem, ale jest super, jak są takie dwie odrębne ścieżki poświęcone tylko dla nas. I często ludzie na przykład mają problem z tym, że moja żona, moja partnerka woli morze, a ja wolę góry. No i to jest dramat. A dlaczego to jest dramat? Przecież to jest super. Weź tą dziewczynę w góry, ona cię zabierze nad morze, albo w ogóle jedźcie w miejsce, gdzie są i morze, i góry. Albo jedźcie oddzielnie z przyjaciółmi, a potem jak się spotkacie, to właśnie będziecie mieć to miejsce na ciekawość, na opowiadanie sobie, na to, co się wydarzyło, co przeżyliście, bo to jest coś, co was połączyło, jak się spotkaliście. Opowiadaliście sobie o zupełnie dwóch światach, które połączyliście razem. Więc to jednocześnie są rzeczy, których kiedy jest brak, to wygaszają namiętność i pożądanie, ale jednocześnie chyba udało mi się opowiedzieć w międzyczasie między słowami, co robić, żeby to naprawiać i żeby jakoś pracować nad tym. Powiedz tak, tytułem kończenia tej rozmowy, jak dbać o relacje? To jest najtrudniejsze pytanie. To jest najtrudniejsze pytanie, bo ja mam wrażenie, że o tym, jak tworzyć relacje, jak tworzyć fajną relację, jak o nią dbać. Zostało już napisanych tysiące, jeśli nie miliony książek. Nagranych miliony podcastów. Były seriale, filmy o fajnych relacjach. Więc kusi mnie, żeby zażartować, otworzyć jedną z nich i wykonywać wszystkie zadania punkt po punkcie. Natomiast można by tak zrobić, czemu nie? Tylko najtrudniejszą rzeczą jest rzeczywiście to robić i to wdrażać. Poza tym praca nad związkiem wymaga, nie powiem, że jakichś magicznych, nadprzyrodzonych sił i ogromnej pracy, natomiast wymaga takiej uważności i po pierwsze, i zawsze to będę powtarzać, komunikacji. Bo bez komunikacji my nie jesteśmy w stanie wiedzieć, co przeszkadza naszemu partnerowi, co mu nie przeszkadza, co lubi, czego nie lubi. Nie jesteśmy w stanie zbudować bez tego żadnej relacji, absolutnie żadnej. Dodałabym do tego jeszcze właśnie taki komponent ciekawości naszego partnera, żeby w momencie, jak gdzieś wejdziemy w jakąś rutynę, to żeby porozmawiać z partnerem, a jak ty widzisz to nasze życie? Bo nam się czasami wydaje, że sobie siedzimy w tym domu, obejrzymy sobie znowu serial, potem cierpimy, czy gdzieś myślimy sobie, ale mam nudny związek, ale czy my tak naprawdę zadaliśmy kiedykolwiek pytanie naszemu partnerowi, jak ty widzisz w ogóle naszą przyszłość? Czy my coś możemy zrobić fajnego, razem, wspólnie, może jakiś projekt, może gdzieś dom wybudujemy, może gdzieś wyjedziemy? Czy my tak chcemy sobie całe życie spędzić na tej kanapie i siedzieć? Może być, że tak. Czemu nie? Tylko że dwie osoby muszą to akceptować. Ale to jest znowu o komunikacji. Natomiast ciekawość partnera, wyjście trochę z tej rutyny, taka otwartość na spontaniczność, bo to, co w długotrwałym związku, w długotrwałej relacji, gdzieś wyczytałam, że to, co już miało być, to już było. Ale przynajmniej raz się wydarzyło, ale można się zastanowić, jak możemy to powtórzyć. Dlaczego nie możemy wejść na przykład na tą górę, na której kiedyś byliśmy wspólnie?
Czyli taka trochę otwartość na spontaniczność, ale też zaangażowanie i docenianie tego, co jest blisko i co jest fajne, bo to też się już zbudowało. Bo to, że my sobie siedzimy na tej kanapie i oglądamy ten kolejny serial, to też wymaga bliskości, no bo ja osobiście nie wyobrażam sobie siedzieć z obcą osobą dopiero co poznaną i oglądać serialu bez słowa. To też jest ogromna umiejętność, więc to też trzeba pielęgnować. Tak sobie myślę też, że w relacji fajnie byłoby zachować znowu taką rzecz dziecięcą, czyli takie poczucie, że ja mogę nadal eksplorować, ale jak będę sobie eksplorować, to mam miejsce, gdzie mogę wrócić. I to jest znowu o budowaniu takiego poczucia emocjonalnego bezpieczeństwa, w ogóle poczucia bezpieczeństwa i takiego zaufania, które też jest jednym z filarów dobrze funkcjonującej relacji. Myślę sobie jeszcze właśnie o tej otwartości, o spontaniczności, bo bardzo często w gabinecie pojawiają się osoby z trudnością, że no my kiedyś właśnie byliśmy tacy spontaniczni, tacy namiętni, dużo się działo, pojechaliśmy na wakacje, wyskakiwaliśmy z samochodu i wbiegaliśmy prosto do morza i gdzieś brakuje tej spontaniczności. A ja sobie tak myślę, że to jest trochę takie złudzenie spontaniczności, że ona była na samym początku, a nagle się skończyła i teraz są same przygotowania. Bo tak sobie myślę o tym w kontekście tego, jak te pary się przygotowywały tak super spontanicznie na to wyjście razem pierwsze. Przecież tam były godziny myślenia, co ja powiem, o czym my porozmawiamy, gdzie pójdziemy, co zrobimy, co zjemy. No i gdzie ta spontaniczność? To wcale nie było takie spontaniczne. Więc fajnie by się zastanowić w fajnej, trwałej relacji nad tym, czy my tę spontaniczność chcemy, czy my ją sami gdzieś zakopaliśmy, czy my sobie jej nie możemy tak naprawdę zaplanować, tak jak to robiliśmy na samym początku. No bo tam też była masa planowania. Więc kluczowa jest komunikacja, kluczowe jest bycie razem blisko, docenianie takich chwil, które nie muszą być super spontaniczne, docenianie takich momentów, kiedy my po prostu czujemy się bezpiecznie, z takim otwarciem na eksplorację, szczerość też na potrzeby naszego partnera i na nasze własne potrzeby, żeby znowu nie zatracić się gdzieś w tym, że my zrobimy wszystko dla tej relacji kosztem siebie. No bo to też na dłuższą metę nie zadziała. To jest też bardzo ważna rzecz, że dwie osoby muszą chcieć. Bo często też panuje takie przeświadczenie, że ja zrobię wszystko, żeby utrzymać ten związek. No niestety, to jest trochę taka transakcja wymienna. Najfajniejsze związki, o tym też były badania, najfajniejsze związki, takie najmocniejsze związki, to są związki, w których dwie osoby wkładają mniej więcej tyle samo zaangażowania, bo w momencie, kiedy wkładają tyle samo zaangażowania, to otrzymują tyle samo. Wiem, że to może brzmieć bankowo i tak zupełnie nieromantycznie, ale rzeczywiście tak to wygląda. Oczywiście jedna strona może wkładać więcej, druga mniej. Tylko pytanie, czy się na to zgadzają, czy są z tym okej, czy coś im przeszkadza. Także myślę, że każda z tych przypraw dodana do garnka, chyba mogę powiedzieć garnka, może stworzyć całkiem fajną, trwałą relację. I tu postawimy kropkę nad i. Pięknie dziękuję. Dziękuję również.